Cześć! Dzisiaj jesteśmy w Ines National Park i zabieramy Was z nami na namiotowanie. Także jest sobota, mamy zamiar być tutaj 2 nocki. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Musimy się śpieszyć, bo zaraz słońce będzie zachodzić, a musimy rozstawić cały namiot, więc zapraszamy Was z nami. No, mam nadzieję, że będzie super. Tam jest nasz samochód, załadowany po szczyt. No jedziemy. Jeszcze Wam pokażę tutaj tą mapkę. Jesteśmy teraz, niech to ja znajdę. Jechaliśmy od Marion Bay. Jesteśmy teraz tutaj, Visitor Center. I musimy przejechać cały ten park, bo nasz, na samym końcu, ten ostatni, tu jest, a tu będziemy chodzić łowić salmony. To jest też punkt wycieczki. Także widzicie, taki park, a my teraz uciekamy i szybciutko musimy zdążyć przed zachodem, żeby się rozpakować. Także zapraszamy! Pa! Park Narodowy Ines ma różnorodną florę i faunę. Malownicze krajobrazy, zaciszne plaże, zatoki i słone jeziora zapewniają wspaniałe możliwości cieszenia się przyrodą w najlepszym wydaniu. Pytacie jakie? Spacery po buszu, surfowanie, wędkowanie, nurkowanie i obserwowanie ptaków. Jednym słowem cudowne miejsce. Aby zostać tutaj na noc, musicie tylko wybrać jedno z przepięknych pól namiotowych lub wynająć domek letniskowy. Miejsce to ma również niezwykle interesującą historię. W 1889 roku z jednego z tutejszych słonych jezior, Marion Lake, rozpoczęto wydobycie gipsu, co spowodowało rozwinięcie infrastruktury zarówno na jeziorze, jak i w całej okolicy. W tym nawet budowę linii kolejowej. Mało kto wie, że tutaj właśnie była linia kolejowa, która łączyła kopalnię z miastem Ineston. Jakość gipsu na tym obszarze była wyjątkowo wysoka i stąd zaspokajano większość potrzeb Australii. Gdy zakończono prace wydobywcze, miasteczko Ineston, którego ruiny postaram się Wam pokazać później, zostało sprzedane rządowi Australii Południowej, który zburzył to miasteczko, z wyjątkiem kilku domów potrzebnych strażnikom, którzy teraz opiekują się tym parkiem narodowym. Także zapraszam Was serdecznie na namiotowanie razem z nami z odrobiną historii. Oj, pan kangur! Widzieliście pana kangura? Jak sobie siedział i trawę jadł? No właśnie, tam byliśmy kiedyś na naszym pierwszym australijskim kempingu. A teraz jedziemy na Browns Beach. I to jest gdzieś tam. Jeszcze zostało nam około 5 minutek i będziemy. Jesteśmy w Browns Beach, ale byśmy ominęli nasz kemping. Zobaczcie tutaj, gdzie my tu będziemy w tych wydmach. Numer 11 to nasz. Jedziemy na 11. Tam grają sobie w piłkę na takich wydmach. No. Ale ludzi, panie. No. Ostatnie, które było wolne. Więc idziemy na szybkie zwiedzonko. Tak wygląda. Piasek mokry. Numer 11. No, a tu będziemy mieli ognisko swoje, nie? Będziemy mieli.
Co tu będzie się gotowało i piekło? Zupa. Wifon z Radomia. Mia goreng, barbecue chicken flavor. A my mamy cebulkę, Nie razi? kiełbaskę. No, teraz nie. Także jesteśmy, przyjechaliśmy, wszystko rozpakowane, ognisko się pali, muzyczka gra. My będziemy już wieczorkiem sobie siedzieć i się relaksować. Także do jutra, a jutro rano pokażemy Wam okolice. Cześć! Cześć wszystkim. Właśnie obudziliśmy się. Zobaczcie, jakich mamy tutaj przybyszy. Kangury przyszły nam do obozowiska. Dzień dobry, panie kangurze. Chodziły tutaj rano, na pewno. Trzeba by było zobaczyć. O, 2. Cześć. O, 3. Ale jaja. Malutkie. Ale mamy. Także tak to wygląda u nas za rana. Każdy śpi. Cieplutko jest, bo zaraz Wam powiem, co my tutaj mamy. My mamy tutaj taki fajny grzejniczek na butle gazowe. On się już kończy nam ten gaz, ale jest bardzo ciepły. I tak się dogrzewamy właśnie takim piecykiem, bo inaczej to by było bardzo zimno. W nocy jak się obudziłam, to była taka para szła aż z buzi. Brus! Dziadek się szykuje do swojego legowiska. Takie ma legowisko. Śpimy w śpiworku. O, prezencja. I przykrywamy się jeszcze domową, ciepłą kołdrą, bo jest... No, zimno było. Zimno było w nocy. Ale przetrwaliśmy. Tutaj kokon udaje, że śpi drugi. No i dziewczyny. A jeszcze w ogóle to mamy ten namiot tak krzywo ustawiony trochę i tak stąd spadamy w dół. Także jak zwykle my mamy ciekawe przygody. Wychodzimy rano z namiotu. Mamy już pastę nałożoną i trzeba się umyć. Trzeba by było znaleźć jakiś kubeczek, nalać mi wody. O. Tutaj mamy naszą prywatną łazienkę. Zobaczcie, jaka piękna natura, istna natura. I myjemy ząbki. Zaczynamy nasze śniadanie. Odpalanie kuchenki. Będą jajka i bekonik. Bekon. Taki bekonik. Bekon tylko w Australii. Zobaczcie, a tu po wczorajszej naszej nocy zostało nam ognisko. I jeszcze żar był. Hania położyła takie patyczki, prawda? I zrobiła ogienek. No, no i śniadanko się robi. Herbatkę mamy. I jajeczka. Cześć kochani, my już po śniadanku, proszę bardzo, wszystko puste. Powiem Wam troszeczkę, jaki mamy dzisiaj plan.
Także tak, może od początku. Jesteśmy w Innes National Park. W nim jest kilka miejsc, gdzie możesz się rozłożyć. I tak, my jesteśmy na Browns Beach, czyli na ostatnim kempingu, jaki może być, jadąc od Marion Bay. I na dzisiaj taki relaksik. Pojedziemy sobie na taki punkt, gdzie można zobaczyć wraki rozbitych statków. Byliśmy tutaj około 4 lat temu i chcę zobaczyć, jak one teraz wyglądają, porównać, czy one są bardziej wkopane w ten piasek, czy może są bardziej widoczne. Więc zobaczymy te wraki. Później tutaj na tą naszą plażę pójdziemy połapać salmony, bo to jest nasz taki punkt, żeby zobaczyć, czy się nam uda. No i co jeszcze możemy dzisiaj zrobić? Jest tutaj takie fajne molo albo latarnia na takim urwiskiem, bo tutaj są takie fajne klify, wysokie, strome i ogromne fale. Więc może to też zobaczymy. No i tak zobaczymy, co nam wyjdzie. Także do zobaczenia przy następnym punkcie. Chodźcie, zabieram Was w naszą pierwszą wycieczkę, a mianowicie co jest za naszym namiotem. Tu jest taka wielka góra. Tam mamy toalety. Tam dalej jest reszta kempingu, także my jesteśmy tutaj numer 11, ostatni. I tak wygląda. Tutaj są takie wydmy. I muchy się zaczynają zbierać. Dobrze, że jest, co my mamy? Koniec września. Bo gdyby to było w grudniu, to byśmy mieli 1 000 000 much tutaj. O, widać tam zatoczkę jedną. O, cofnę się troszeczkę. Na salmony mamy iść na tamtą plażę. O tam. Tam jest wręcz. Trzymaj. Masz jeszcze patyczki? Stań tutaj i dmuchaj tutaj, tak bokiem. To nie zbij talerza. O właśnie. Widzisz? Dajesz mu powietrza więcej i on wtedy się bardziej pali. Cześć! My jak zwykle na dachu, ale zobaczcie, co się zmieniło. Nasz samochód dostał taki dachowy kosz. Bardzo jest fajny. Jedziemy go teraz sprawdzić. No dobra, odjazd! A tu wczoraj jak przyjechaliśmy, to było całe pole zajęte, a te dzisiaj już nie ma nikogo. O, a tamtędy się jedzie i tam będziemy jechać właśnie na te salmony nasze. Widzicie, jakie znaki? Uwaga na jaszczurki, blutangi i jakieś takie inne. Może nam się uda nagrać takiego blutanga, bo one są bardzo fajne. Zobaczcie, tam jest mama z małymi. No. Mama z małymi. Hello. O. Okej, zobaczcie. Tutaj jest Shell Beach i tam właśnie był nasz pierwszy kemping w Australii, jak przyjechaliśmy tutaj 4,5 roku temu. I to był nasz ulubiony kemping. Tutaj w tym szaku można też go wynająć i przenocować sobie w takiej starej chałupce. Widzicie, jest tutaj miejsce na ognisko i w środku jest taka jedna komnata. A nasz ulubiony kemping jest właśnie tutaj, a za tymi drzewami. I tam jest 8, widziałam, miejsc kempingowych, bardzo fajnie wyglądających, naprawdę. Ale niestety wszystko już było zajęte. I tutaj niedaleko idzie się do takiej plaży. Teraz jedziemy dalej. Fajnie, że byliście z nami. Zobaczyliście, gdzie był nasz pierwszy australijski kemping. Także tutaj. Tutaj też pierwszy raz zobaczyliśmy na żywo kangura i jaszczurki, blutangi. Także
bagniska. Ktoś tutaj zadowił się na mojego lanta. No. Dupcią, rąbkiem i siadła. O! Dolphin Bay. To jest piękna, naprawdę piękna zatoka, taka jak z obrazka. Także zaraz ją ujrzycie. Także już dalej nie możemy jechać. Parkujemy tutaj. Dziewczyny, zaraz was zdejmiemy. Widzicie jak ślicznie? Takie parkingi. Tam dalej też było kilka miejsc. No i będziemy szli. Zobaczcie, tu jest taka tablica informacyjna, co można robić, a czego nie wolno w sumie robić na tej zatoce. Czyli nie wolno pływać, bardzo są silne prądy, duże są, można powiedzieć, fale, które cię tak zabierają. Także niebezpiecznie jest. No i nie ma ratowników. Nie ma ratowników, tak. Także na własną odpowiedzialność. I nie wolno niczego tutaj zbierać, tak? Krabów ani innych rzeczy. Nawet mandat do $20,000 może być. No. Jakbyśmy zobaczyli abalone, to nie możemy ich wziąć i spróbować. Tak. No i idziemy. I oczom ukazało się piękna plaża. Przepiękna. Przepiękna plaża. Pan sobie łowi rybki. Zobaczcie, ślicznie jest. Zobaczcie, zaraz wam pokażę. Tutaj są takie haki. Ktoś sobie wbił i można sobie przycumować łódeczkę. Widzicie? Tu są takie haki. Jeden hak i tutaj jest drugi hak. Także można sobie przycumować. Niestety nie można tutaj rozbić namiotu na noc, ale nie wiem jak jest ze spaniem na łódce. No i co? Fajny pierwszy stop, prawda? Także Dolphin Bay. Naprawdę bardzo, bardzo polecamy, żeby zobaczyć. Dobra, ruszamy do następnego punktu. Cześć, dojechaliśmy właśnie do miejsca, tam gdzie jest ten wrak. Wysiadamy i idziemy zobaczyć. Podczas gdy Australia Południowa ma wiele historycznych wraków statków, także i tutaj w otaczających nas wodach, Kittel jest niezwykły, ponieważ znajduje się na lądzie, a nie pod wodą. Otoczony wysokimi klifami, leży całkowicie na plaży. A ten statek jest przysypany cały tutaj, pod piaskiem. Troszeczkę wystaje tylko. Z góry można zobaczyć, jeszcze szczątki są, ale widzicie, coraz mniej co roku. Bo jak byliśmy tutaj 4,5 roku temu, to ten statek był bardziej widzialny i
można było zobaczyć więcej tego metalu, a teraz już jest prawie całe zakopane. Schodzimy na dół. Zobaczcie, tu jest taka tabliczka, która nas informuje o tym, że wystają ostre i zardzewiałe kawałki po tym statku. Trzeba być bardzo ostrożnym, jak się będzie chodziło, zwłaszcza gdyby to było okres letni. Wtedy chodzimy w klapkach albo na boso, no i trzeba uważać. Także idziemy zobaczyć te pozostałości statku. Statek ten zbudowany został w 1876 roku i był on ponad 700-tonowym trójmasztowym statkiem żelaznym. Część statku. O, strasznie zardzewiała. Tu wszystko już poniszczone przez tą słoną wodę. No ale jeszcze trochę go widać. Ale już piasek go pokrywa. Osiadł na mieliźnie podczas burzy w drodze z Republiki Południowej Afryki w styczniu 1904 roku. Mężczyzna, który próbował wypłynąć na brzeg z liną ratunkową, utonął, ale reszta załogi bezpiecznie dotarła na ląd. Burza zepchnęła statek na plażę powyżej poziomu odpływu, gdzie pozostał nietknięty przez wiele lat. Kadłub ostatecznie zawalił się w połowie lat 80., ale wciąż jest wiele do zobaczenia. Jest wiele dużych kawałków zardzewiałego żelaza wystającego z piasku, które wyraźnie zaznaczają zarys statku. Tak. To jest też bardzo fajne miejsce. Warto tu przyjechać, zobaczyć. Ale naprawdę fajnie. A jeżeli ktoś surfuje, to tak jak oni, może sobie popróbować. Aczkolwiek trochę strasznie. Dojechaliśmy do bardzo fajnego miejsca, słonego jeziora. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jest to bardzo czyste, słonawe jezioro Ineston, w którym rosną stomatelity. Są to bardzo rzadkie rośliny morskie, podobne do koralowców zbudowanych przez algi i różne osady. Zaraz zobaczymy. O, orzeźwiająca. Bardzo orzeźwiająca woda, ale zobaczmy. Jaka słona. Naprawdę. Ziemniaki to by były bardzo słone, jakby w niej zagotował. Po drugiej stronie tego jeziora znajdują się właśnie ruiny gipsowego miasteczka Ineston, w którym niegdyś mieszkało ponad 150 górników wraz z rodzinami i oczywiście pozostałymi osobami, które były potrzebne do prowadzenia m.in. sali publicznej, rzeźnika, piekarni, banku oraz poczty. Miasteczko to posiadało także kort tenisowy, krykiet i inne obiekty rekreacyjne. Dziś jest to niestety miasto duchów, z wyjątkiem 7 odnowionych zabytkowych domków, które można wynająć w celach rekreacyjnych. Fajny taki stop. Naprawdę warto tutaj chociaż na 2 minutki zatrzymać się, żeby zobaczyć i posmakować słonej wody. Ruszamy w dalszą drogę. Teraz zobaczymy, porzucamy troszeczkę na
na squidy. Idziemy na takie wielkie molo. A tutaj idą mrówki australijskie. Czerwone. O. Tutaj mają taką norkę. Widzicie go? Ale co? No dobra. Gdzie wasza mama jest? Idźcie do mamy. O, bo jeszcze jeden się zgubił. A, teraz są wszystkie razem. Dotarliśmy już właśnie do tego miejsca z tym dużym molem. Także wieje tam. To, co właśnie widzicie, to molo przystań House Bay. Powstało głównie przez rozwój przemysłu wydobywczego, głównie właśnie gipsu. Ilości wydobywanego gipsu wzrastały w bardzo szybkim tempie, dlatego powstała potrzeba wybudowania nabrzeża do załadunku towaru na statki. Budowa powstała na przedziale lat 20-30 XX wieku. Podaje się, że w latach 1905-1973 wydobyto aż 6 milionów ton gipsu z terenu Parku Narodowego, w którym właśnie jesteśmy. Będziemy stąd wyjeżdżać, bo musimy nazbierać drewna, bo mamy mało. Dzisiaj też będziemy palić ognisko, więc musimy to nazbierać, a później pojedziemy do namiotu i tam będziemy już robić obiadek, a później pójdziemy na naszą plażę na rybki. Teraz mamy przystanek właśnie, idziemy po drewno, ale wielkie mrówki tutaj są. No, ogromna ilość mrówek. Nie bierzemy z takimi mrówami. Kiedyś jak byliśmy tutaj pierwszym razem, to wzięliśmy dużo drewna i nie zwróciliśmy uwagi, że co? Że było bardzo dużo w nim mrówek. Wsadziliśmy to do samochodu i cały samochód oblazły mrówki. Także teraz już wiemy, na co zwracać uwagę. I zbieramy drewno, ale bez mrówek. Złapał, nie? Ja tak mówię, uważaj, bo kolce są. Gdzie? Zobaczcie. Chcieliście wiedzieć, jakie są pająki w Australii? Patrzcie, to jest porównanie siekierka. Siekierka i pająk. Wyskoczy na mnie? Nie wiem. Chyba go zwalić, no co idzie. Tak wygląda. Ale olbrzymi, ja nie widziałem takiego pająka. Ale ogromniasty, no. Faktycznie. Nie wychodźcie dziewczyny na razie. Także widzicie? Nie. No i poszedł. O nie, poszedł w dziurę. Chciałam go zobaczyć. Poświęcenie dla drzewa. Poświęcenie. Dziadku. No, idzie. Zobaczcie, teraz biegnę, bo pokażę wam wielką blutangę jaszczurkę. Zobaczcie to. Widzicie ją? O, ale otworzyła buzię. Uciekaj. Uciekaj, bo cię coś rozjedzie. Uciekaj. Uciekaj tam w tamtą stronę. No i do domu uciekaj tam. Bo cię tutaj rozjedzie. No. Mamo? Straszysz nas, wiem, że nas straszysz. No bo chcę pokazać, że really has a poisonous tongue. Tak, wiem. And then if you touch her,
you'll get poisoned. No. By ktoś ją przejechał. No właśnie, dlatego my jej tu pomagamy, żeby ona sobie Jak idzie w krzaki. w krzaki poszła. Oh, I see Ale her straszy. tubes. Widzicie, to są właśnie typowe blutangi One australijskie. nic nie zrobią, ale straszą tak. Tak, ona nie jest szkodliwa. Widzicie, ona nawet nie ma takich zębów w ogóle. Pokaż buźkę. No nie ma. Ale ona tak, no musi się jakoś bronić. Także kochana, wejdź se w krzaki, bo jak będzie samochód jechał, to cię przejedzie. No. Nie bój się, kochana. No. No. Dobra. I tam sobie już uciekaj. A my też uciekamy. Zobaczcie, ile fajnych rzeczy dzisiaj się nam udało. I rodzinka Emu, i rano kangury, i pająk ogromniasty, i teraz ta jaszczurka. No jeszcze do kompletu nam brakuje snake. To już by było w ogóle wszystko. Dobra, jedziemy teraz już do naszego obozowiska. Będziemy przygotowywać się do obiadku. Kochani, jest to koniec części pierwszej naszego namiotowania. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że było bardzo ciekawie i zapraszam Was bardzo serdecznie na część numer 2.